Cześć, witam Was Energik w kolejnym icebergu, czyli iceberg był w Pogadajmy, chyba w Pogadajmy. Wielu z Was czekało, jest to trzeci i zarazem ostatni iceberg, gdzie schodzimy już na ten najniższy poziom. No i zobaczmy, co tam oczywiście ciekawego mamy. Major Kopyto. Tak, historia powstania Majora Kopyto nie ma w sobie jakby żadnej ciekawej historii. Znaczy nie ma nic tutaj za bardzo ciekawego. W którymś odcinku, to był jedne z pierwszych Zagrajmy w Krapa, potrzebowałem postać wojskowego i tam jakby w tym pierwszym odcinku to był taki prototyp, można powiedzieć, Majora Kopyta. Ja pamiętam, że chciałem, żeby miał wąsy, a ponieważ nie miałem wtedy wąsów, a już czas naglił, przykleiłem sobie tutaj taśmę przezroczystą i sobie wąsy namalowałem krzywo, ale sobie wąsy namalowałem mazakiem. Ale już wtedy ten major miał tą swoją charakterystyczną czapkę. Wiele osób się pyta, skąd tą czapkę mam, nawet jedna osoba chciała ją kupić, czy gdzie ją można zdobyć. Z czapką też jest, słuchajcie, ciekawa historia. Otóż na wakacjach, kiedy byliśmy, to było na Wyspach Kanaryjskich wiele lat temu, ja sobie zawsze na wakacje biorę czapkę, ponieważ ja nie mogę za bardzo na słońcu przebywać, więc zawsze chodzę w czapce z daszkiem. I słuchajcie, nie pamiętam tylko na jakie to było wyspie, to chyba było na Lanzarote. I słuchajcie, pierwsza nasza przebieżka na taki, w zasadzie nie tyle plaża, tylko to była taka promenada przy plaży, gdzie strasznie wiało i słuchajcie, tą czapkę mi zwiało do morza i ona sobie odpłynęła hen daleko. No i ja zostałem bez czapki, no ale tam było obok akurat jakieś takie stragany z chińskim badziewiem, no i między innymi mieli oczywiście czapki i tam tą czapkę sobie właśnie kupiłem, także czapka jest z Wysp Kanaryjskich. Szczerze mówiąc, nigdy nie znalazłem podobnego modelu, chociaż jedna osoba, która chciała taką czapkę kupić, faktycznie gdzieś ją na internecie znalazła, natomiast podejrzewam, że czapka, którą posiadam, nie jest oryginalna, tylko jest jakby podrobionym wzorem jakiejś oryginalnej czapki. W każdym razie, Major Kopyto, ten prototyp się pojawił, potem pojawił się już normalny Major Kopyto w swojej niebieskiej kufajce. Ta kufajka to też ma swoją historię. To jeszcze za czasów, kiedy byłem na studiach z moim kolegą Andrzejem. On coś kupował, nie wiem, czy garnitur miał kupić, czy coś i pojechaliśmy do Ptaka. Był to jedyny raz, kiedy sam z własnej woli pojechałem do Ptaka. To jest takie centrum handlowe Ptak. Tam pod łodzią, tak, tam można ciuchy kupić tanio, no nieważne, no taki centrum, znaczy nie centrum handlowe, tylko taki rynek z ciuchami, tak. No i pojechaliśmy do tego Ptaka, no i tam sobie Andrzej tam pokupował jakieś rzeczy, a ja, żeby nie wyjść na jakiegoś świra, który pojechał tylko i nic nie kupił, mówię, to ja sobie kupię bezrękawnik. No i właśnie kupiłem sobie taki bezrękawnik, ten niebieski. Dlaczego on mi się dlaczego go zakładam dla Majora Kopyto, nie wiem. Przypomina mi trochę on kamizelkę kuloodporną, pewnie dlatego, chociaż tak naprawdę trochę jest kolor słaby, niebieski, ale jakby jest to już pewnego rodzaju historia, która gdzieś tam osiadła i teraz trudno to zmienić. I jeszcze mam tutaj te spodnie do Majora Kopyto, który nosi tak zwane bojówki w kolorze niebieskim. Bojówek nie pamiętam, Mariola mi kupiła gdzieś tam chyba dawno temu. I też te ciuchy ogólnie, które Major ma, ten bezrękawnik i te spodnie już są tak styrane, ale ja ich nie mogę wyrzucić, bo jak będę kiedyś chciał się przebrać, no to te ciuchy niestety muszę mieć. W każdym razie do tego dochodziła zawsze biała koszulka. No tutaj też nie ma żadnej jakby historii. Chciałem, żeby koszulka po prostu nie była w jakieś nadruki kolorowe, tylko żeby była biała. Też żeby nie była czarna, żeby to się ładnie odznaczało, żeby była biała, więc zawsze nosi Major białą koszulkę. Także tak wygląda, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast cechy charakteru, to jest w ogóle, ja jestem ogólnie z tego bardzo dumny, bo Major w którymś momencie zaczął żyć własnym życiem i to jest jakby
to się dzieje jakby obok mnie. To znaczy, wy jako widzowie doskonale jakby wiecie, jakie Major ma zachowania i sami jakby dopisujecie do niego historię. Są pewne rzeczy, które Major by nie zrobił i wy doskonale o tym wiecie i ja to wiem. I to jest jakby, ten Major żyje sobie w naszych umysłach gdzieś tam obok i on jakby cały czas ewoluuje, rozwija się, ale jest jakby postacią, którą ma bardzo silnie zarysowany charakter. To znaczy, no, są rzeczy, których nie można zrobić. I powiem wam taką śmieszną historię. 4 chyba lata temu pojechałem na Pyrkon właśnie przebrany za Majora i bardzo dużo ludzi odnosiło się do mnie, nie jak do Energika, tylko właśnie jak do Majora, tak? I to było bardzo sympatyczne, bo wiem, że jakby traktujecie tą postać, jakby ona była gdzieś tam i funkcjonowała. I to jest niesamowite w ogóle. Dla mnie to jest niesamowite, że to się udało coś takiego zrobić. To jest naprawdę niesamowite i często na przykład w komentarzach pojawia się Major Kopyto, ludzie nawet nawiązują do niego, nie tylko w YouTubie, ale i na Facebooku, na Twitterze. Także jest to już postać, która gdzieś tam istnieje w świadomości, która ma pewne cechy zapisane już na stałe i które w sytuacji, kiedy bym coś zmienił albo dodał, byłoby to już jakby pewne przekłamanie. Od razu byście to wychwycili, że to nie jest to, czy ta postać nie jest tym, kim została zaprojektowana. To jest w ogóle absolutnie niesamowita rzecz, która się udała i szczerze mówiąc to nie było też intencjonalne, to jakby samo z siebie wyszło, ale jestem ogólnie dumny z tego niesamowicie. Energik i Bananowy Janek. Tak, Bananowego Janka poznałem, kiedy jeden z youtuberów, który chyba już nie nagrywa, przynajmniej ja dawno nie widziałem od niego żadnych filmów, nazywał się Cyniczny Brutal, robił takie zestawienie kanałów, które oglądam. I między innymi byłem tam ja i był tam Bananowy Janek. Pamiętam, że w tamtym czasie, tu już powtórzę tą historię, tylko tak pokrótce, w tamtym czasie oglądałem Jamesa Rolfa dosyć dużo i uważałem, że jest raczej niemożliwe przeniesienie tego na rynek, czy tam na polski YouTube i Bananowy Janek to zrobił. Bananowy Janek przeniósł recenzję tych słabych gier właśnie na polskiego YouTube'a, i dodatkowo tutaj mała ciekawostka, był też tłumaczem, chyba nawet oficjalnym, nie wiem, chyba na oficjalnym tłumaczem filmów Jamesa Rolfa na język polski. Kiedy ten film Cynicznego Brutala się znalazł, ponieważ ja wcześniej nie wiedziałem, jakie on tam kanały zamieści, ja sobie ten film obejrzałem i właśnie wtedy poznałem Bananowego Janka. Jakoś żeśmy się spiknęli i w sumie ja zacząłem robić trochę inspirując się Bananowym Jankiem swoje Zagrajmy w Krapa, aczkolwiek myślę, że obydwa formaty bardzo się od siebie różniły. To nie było kopiowanie siebie, tylko każdy z nas miał jakby na to swój pomysł i jakby nie wchodziliśmy sobie nawzajem w drogę. I Bananowy Janek okazał się mega spoko gościem i któregoś pięknego dnia, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, bo to w sumie nie wyszło, może tak powiem troszkę naokoło. Bananowy Janek miał taki pomysł na zrobienie filmu instruktażowego, nie będę mówił o czym, i właśnie z wykorzystaniem siebie, jak i postaci Majora Kopyto. Ja pamiętam, że pojechałem do niego wtedy, a nie pamiętam, gdzie on mieszkał, nie chcę mówić, ale to daleko dosyć, chyba, nie wiem, 200 albo 300 km od Łodzi, także kawał drogi. Pojechałem do niego, nagraliśmy ten film, ale ten film nigdy jakby nie został opublikowany. Nie wiem dlaczego. Myślę, że po części było to spowodowane tym, że Janek uważał, że wyszło to dosyć dziwnie i jakby no nie chciał tego wrzucić. Ja nie mam do niego absolutnie żalu, bo to w sumie był dla niego zrobiony film, więc on to decydował, ale wydaje mi się, że chodziło o to, że ten film dosyć dziwnie wyglądał, aczkolwiek no tutaj musicie się samego Janka zapytać, bo ja nie znam konkretnych powodów, dla których ten film się nie pokazał z nimi i właśnie z Majorem Kopyto. Jak wiecie, z Jankiem kilka razy występował on u mnie w Zagrajmy w Krapa, między innymi w jednym z odcinków, chyba na Prima Aprilis zamieniliśmy się miejscami. Ja napisałem scenariusz do swojego Krapa i on nagrał to tak jak ja, on napisał swój, dał mi i ja nagrałem jako on. Także wymienialiśmy się tam często tymi, on czasami się pojawiał, ja się czasami pojawiam. Mieliśmy dosyć dobry kontakt ze sobą. I dość tam często rozmawialiśmy. Dzisiaj niestety kontakt się urwał. Po części związało się to z tym, tak mi się wydaje, że Janek dostał jakąś pracę lepszą. Jak wiecie, wszystkie filmy pozdejmował z YouTube'a
Ja to rozumiem ogólnie, bo jeżeli on pracuje w jakiejś poważnej pracy, zajmuje jakieś wysokie stanowisko, no to też trudno, żeby ludzie go kojarzyli jako typa z YouTube'a, co nagrywa o jakichś słabych grach, tak, tam bluźni i tak dalej. Także ja się nie dziwię, że te filmy pougrywał. Znaczy wydaje mi się, że to był taki jeden z powodów, dla których tak się stało. I kto wie, czy jeżeli ja bym gdzieś tam nie znalazł jakiejś roboty w jakimś korpo czy gdzieś, to też bym nie zrobił podobnie, tak? Że po prostu te filmy, gdzie jakby w pewien sposób wpływały one na mój negatywny wizerunek, to pewnie bym usunął, albo bym schował, albo tak. Nie wiem, czy Janek je usunął, czy schował, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. W każdym razie dzisiaj już Janek nie nagrywa. Wiele osób narzeka na to, że Janka nie ma. Ja też uważam, że YouTube'owi brakuje postaci Janka. Był dosyć barwną postacią, fajnie tworzył te swoje materiały i szkoda, że to gdzieś tam się rozmyło. Nie wiem, może jeszcze wróci. Nie wiem w ogóle, czy on w Polsce jeszcze mieszka, bo wiem, że on planował wyjechać z kraju chyba, znaczy on w ogóle jak nagrywał te swoje filmy, to on gdzieś indziej mieszkał. Nie wiem, czy nie w Anglii, nie pamiętam. A teraz nie wiem, czy on jeszcze mieszka w Anglii, czy przyjechał do Polski, ciężko mi powiedzieć. Także nie mam, moje wiadomości na temat tego, co się dzieje z Banowym Jankiem, są dokładnie takie jak wasze, czyli w zasadzie żadne. Aczkolwiek jest to dobry pomysł, żeby na przykład nawiązać z nim kontakt ponownie i zapytać się, co u niego, i jeżeli by wyraził chęć, mogę wam te informacje przekazać. W sumie mam go cały czas na Facebooku, więc myślę, że Facebooka nadal używa, chociaż nie wiem, czy wrzuca cokolwiek na Facebooka. Już dawno nie widziałem, żeby coś tam się u niego ciekawego pojawiło. Aczkolwiek Janek, bardzo sympatyczny gość, pozdrawiam Cię. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, wiedz, że jest zawsze miejsce dla Ciebie na YouTubie. Jeżeli będziesz chciał wrócić, czekamy, Janek, czekamy na Ciebie z powrotem. No. Poznajmy innych. Poznajmy innych to była inicjatywa, która tak naprawdę troszkę wynikała z tego, co zrobił, co mówiłem wcześniej, Cyniczny Brutal, czyli pokazał kanały, które mu się podobały i jakby zachęcał do oglądania, tak? Miał tam trochę więcej tych subskrypcji, więc ludzie jakby do niego wchodzili. Ja sobie muszę otworzyć, bo ja nie pamiętam już w zasadzie tego. Poznajmy innych była moją taką właśnie moim takim właśnie wkładem w to, żeby gdzieś tam mniej znane kanały wypromować. I powiem tak, to był tak naprawdę Miecz Obosieczny. Bardzo sympatycznie mi się z tymi ludźmi gadało. To było na tej zasadzie, że osoby wysyłały mi swoje jakby zgłoszenia, sobie te kanały oglądałem i te kanały, które były dla mnie wartościowe, no to robiłem sobie z nimi wywiady. I no, po części też zachęcałem do wchodzenia, tak, na ich kanały. Dzisiaj nawet nie wiem, czy w ogóle niektóre te kanały jeszcze istnieją, aczkolwiek wiem, że część tych rzeczy, część tych wywiadów przyniosła pozytywny feedback. Między innymi Szafa z komiksami, dzięki to sam mi powiedział, właściciel kanału, nie pamiętam już jak on się kurczę nazywał, że faktycznie to mu pomogło i że tam ten kanał jakoś się rozwinął. Nie wiem, czy ten kanał jeszcze istnieje, zaraz zobaczymy. To też różnie z ludźmi się tutaj jakoś kojarzy. No niestety widzę, że Szafa z komiksami też już zawiesiła działalność. Ostatni film był 4 lata temu. No dzisiaj niestety z tymi kanałami to jest tak, że te, które kiedyś były, dzisiaj już nie istnieją. Aczkolwiek poznałem kilka naprawdę mega fajnych ludzi. Między innymi kiepsko się ten film oglądał ogólnie, ale to było naprawdę ciekawe. W 3. odcinku pojawił się kanał, użytkownika, który wraz z ojcem odrestaurowywali, czy budowali od nowa jeden z takich starych polskich samochodów CWS T1. Pamiętam, że to było mega ciekawe. Widzę, że dzisiaj kanał się zmienił jako Motozagwozdki. Nie wiem, czy to jeszcze gdzieś tu istnieje. Gość ma, widzę, kanał ogólnie chyba o motoryzacji i o rowerach, z tego co widzę, aczkolwiek właśnie zaczynał właśnie od budowy tego samochodu. Nie wiem, czy oni to zbudowali do końca. Wiem, że tam było to dosyć na zaawansowanym stopniu i to było mega ciekawe, bo to była rzecz, która była totalnie
totalnie niespotykana na polskim YouTubie. No ilu znacie YouTuberów, którzy budują jakiś zapomniany polski samochód, których było tam może z 5 egzemplarzy na świecie, nie? No nie ma takich ludzi, tak? I ci ludzie, których poznawałem, no tak jak widzicie, niektórym się udało jakoś to rozwinąć, niektórym nie. To już różnie bywało, jak to się tam potoczyły. Widzę, że część z kanałów istnieje, na przykład Lego Świat, czy jeszcze coś. Lego Świat też już niestety chyba zawiesił działalność. Widzę, że 2 lata temu pojawił się. Kroniki Wielkich Robotów. Zobaczmy. To też było ciekawe, bo Kroniki Wielkich Robotów to był Patryk, który zbierał Gundamy, tak? Chyba, przepraszam, jeżeli tutaj już to było tak dawno, że nie pamiętam, ale chyba to były Gundamy. Pamiętam, że miał ich masę, tych Gundamów, to też było ciekawe. Ja nigdy tego nie rozumiałem, dopóki nie miałem swojego Gundama. Też zawieszona działalność niestety już. No słuchajcie, dużo tych kanałów już niestety nie działa. W każdym razie przyniosło to jakieś... Drzazga z mózgu było, na przykład chłopaki z Drzazgi z mózgu. Byli chociażby w Poznajmy Innych, był Mocny Browarek, był Zły Maciek, Konkluzja była. Ostatnim był Ormando z Filmowych Pogaduch. Ormando chyba działa nadal. Ja już nie pamiętam, ale chyba nadal sobie tam kanał prosperuje. Natomiast dlaczego powiedziałem, że był to miecz obosieczny? Bo to, czego żeście nie widzieli, to znaczy poza tym, że te filmy się pojawiały i były jakby one wrzucane, była też ciemna strona tej serii, mianowicie spotykałem się z bardzo, bardzo dużym hejtem, szczególnie w mailach. Dlaczego tak wynikało to? Z czego to wynikało? Ano z tego, że ludzie, których wybierałem, bardzo często, jeżeli nie wybrałem tych, którzy wysłali swoje zgłoszenie, bardzo często czuli się skrzywdzeni albo twierdzili, że ich kanał jest lepszy niż jakiś typ, co buduje samochód albo cokolwiek innego. I dostawałem bardzo dużo takiego hejtu, takiego naprawdę ostrego, że tak powiem, w mailach i pewnie gdyby tego nie było, to bym może i to ciągnął dalej, bo to faktycznie dzisiaj, ja pamiętam, że jak to robiłem, to było, słuchajcie, kiedy zacząłem to robić, to było, ojej, ile to lat temu już, poczekajcie, zerknę tylko. To ja kanał miałem, nie wiem ile tam, ze 30 może tysięcy, może nawet mniej, 8 lat temu, to może nawet nie było 30 000, a już jakby chciałem tym mniejszym kanałom jeszcze bardziej już im pomagać, tak, jakby gdzieś tam się pokazać. Natomiast tak jak mówię, no skończyło się to dlatego, że bardzo dużo było hejtu, bardzo dużo było takiej nienawiści, że dlaczego wybrałeś tego, a nie wybrałeś mnie, albo takiej roszczeniowości, tak, że wybierz mnie, bo ja chcę, nie? Nieważne, że tam na przykład gościu robił gameplaye, więc tak naprawdę nie było o czym z nim rozmawiać, bo no, robił gameplaye na przykład, nie wiem, z Minecrafta, ale wybierz mnie, bo ja chcę, bo ja chcę, bo tak, nie? Dlatego z tego zrezygnowałem i dzisiaj ta seria jest już jakby zamknięta i pewnie nigdy do niej nie wrócę, aczkolwiek powiem Wam, że lubiłem tę serię, bo lubiłem poznawać ciekawe osoby. Bardzo fajnie mi się z mnóstwem niesamowitych osób rozmawiało i to było naprawdę przyjemne. Natomiast no, tak jak mówię, no, szkoda troszkę, ale też tak jak mówię, gdyby to się potoczyło inaczej, pewnie bym to robił, może i rzadziej, ale pewnie by się takie filmy pojawiały, bo to nawet się dobrze oglądało. No a dzisiaj niestety, no widzę, że już niestety kanał się wtedy nazywał Red Game Redemption, dzisiaj Reginald Heisenberg, też był fajny kanał o gościu, który robił figurki i robił je naprawdę spoko, a widzę, że już 8 lat temu niestety zostało to zarzucone, a szkoda, bo też facet miał niesamowity talent do robienia fajnych figurek i to robił oczywiście na filmach. Tak czy tak, no już tak to wygląda i prawdopodobnie do tej serii nie wrócę. Nie mówię, że nie, bo wiadomo, może kiedyś coś mnie najdzie i wrócę, natomiast no, przedstawiłem Wam powód, dla którego więcej tych odcinków po prostu się nie pojawiało. Mydelniczka przeżycia. Ojej, mydelniczka przeżycia, to jest ciekawe. Słuchajcie, w ogóle jeżeli chcecie, bo mydelniczka przeżycia jest na kanale Unboxing.
Mydelniczkę przeżycia wymyślił mój kolega Piotr. Tak naprawdę on wtedy mówi, że to nie jest mydelniczka przeżycia, tylko jest to pudełeczko przeżycia. Co to było? Co to było? Piotr wymyślił, wtedy w tamtym czasie był bardzo popularny coś takiego, co się nazywało Rambo nóż. Dzisiaj może to dla wielu osób nic nie mówi. Rambo nóż to był taki nóż, dosyć taki potężny, gdzie odkręcało się tą gałkę przy rączce. W gałce była busola, a w rączce chowały się tam na przykład zapałki, jakieś takie pierdoły. No i to się zakręcało i to był jakby Rambo nóż. Jak się zgubisz gdzieś tam w dżungli, czyli na przykład w Puszczy Białowieskiej, to możesz przeżyć z tym Rambo nożem i jakby nie umrzesz. No i na podstawie tego, bo wtedy byliśmy za mali, żeby mieć własne noże, Piotr wymyślił pudełko przeżycia, czyli mydelniczkę, w której zamiast noża były mnóstwo rzeczy upchanych. No i gdy miałeś taką mydelniczkę, mogłeś się zgubić w lesie albo w parku, no i mogłeś przeżyć, tak? To było oczywiście, wiecie, no mieliśmy, nie wiem ile ja miałem lat z Piotrem, jak żeśmy to robili, z 8, 10, 9, pewnie coś koło tego, także byliśmy małe gnoje. W każdym razie sam pomysł mydelniczki przeżycia wyszedł od Piotra, natomiast ta mydelniczka przeżycia, ona z czasem cały czas ewoluowała w co innego. Dorzucaliśmy kolejne rzeczy, tak? Kolejne rzeczy. I tą, którą ja mam, którą pokazuję tu na filmie, to tam było po prostu, tam nawet nożyczki były, słuchajcie. Były nożyczki, petarda, tam były takie niesamowite rzeczy. Jeżeli Was interesuje, to sobie obejrzyjcie unboxing, bo ja już nawet nie pamiętam, co tam było, ale kiedy się to wszystko wyjęło i się zobaczyło, ile tego jest, aż ciężko sobie tutaj wyobrazić, że to wszystko wchodziło do tej jednej niewielkiej mydelniczki. Było też tam kilka rzeczy, które w mojej opinii, to były rzeczy, które żeśmy tam podpatrzyli w jakichś takich książkach, zrób to sam, czyli na przykład był korek, magnes, igła. I po co to było? Nalewało się do mydelniczki wody, igłę się magnesowało, kładło się korek na wodzie, na korku kładło się igłę i to był kompas, bo magnetycznie wskazywał północ. Także to były takie jakby dość ciekawe rzeczy, albo to, że zapałki nie były tak wrzucone, tylko były na górnej ściance mydelniczki były przyklejone plastrem. Także, że one się nie rozwalały, ale mogłeś sobie ten plaster odlepić, wyjąć zapałkę i sobie ją podpalić. To też był pomysł Piotra tak naprawdę. Były tam na przykład, widzę tutaj, żyletki, nie? Jakieś żyletki, które chyba od swojego dziadka dostałem. To one jeszcze chyba z lat 70. albo 80. Nie rozpakowane jeszcze, funkielnówki. Nie wiem, jaki był cel tych żyletek, ale były, tak? W każdym razie wbrew pozorom te pudełka żeśmy wozili ze sobą. Ja pamiętam, że jak jeździłem na kolonie, to ja brałem ze sobą to pudełko. Oczywiście potem tego pudełka mydelniczki nie brałem nigdzie, więc ona zostawała w plecaku albo gdzieś, więc cały jej sens jakby był stracony. Ale był taki czas, gdy byliśmy młodsi, gdy jeszcze nie było Beara Gryllsa, pewnie Bear Grylls dopiero tam, nie wiem, uczył się u mistrzów Jedi sztuki przeżycia. My mieliśmy, nie wiem, po lat, tak jak mówię, 8, 9, mieliśmy takie fazy właśnie. I to nie to, że widzieliśmy to gdzieś w programie jakimś, czy w telewizji, bo tego nie było, tylko to jakby wyszło z samego tego Rambo noża, tak? Z samego tego jednego obiektu Rambo nóż. I ja pamiętam jeszcze, kiedyś rodzice mi taką kupili kurtkę Moro, taką zieloną, nie? To też miałem może z 9, może z 10 lat, ciężko mi powiedzieć. I właśnie ta kurtka miała bardzo dużo różnych tutaj na rękawach, miała różne te kieszenie, nie? I ja pamiętam, że właśnie tą mydelniczkę nosiłem, tutaj coś pochowałem, w końcu ta kurtka ważyła chyba z 5 kilo i jak matka ją zobaczyła, to kazała mi wszystko wyjąć, ale ja byłem przygotowany na wszystko w tej kurtce. Mogłem wyjść, mogłeś mnie zrzucić z samolotu w środku amazońskiej dżungli i jak miałem tą kurtkę, to na pewno bym przeżył. Ja tam wszystko pakowałem, jakieś noże, w ogóle cuda tam były, nie? I to była moja kurtka przeżycia. Niestety kurtka przeżycia funkcjonowała tylko kilka wyjść na dwór, bo tak jak mówię, mama moja jak zobaczyła, co ja w tym noszę, to kazała mi to wszystko wyjąć i się nie wygłupiać. Ale mydelniczka przeżycia, słuchajcie, pomimo
nie wiem ile dzisiaj ta mydelniczka ma, pewnie ze 35 lat, może nawet trochę więcej, przeżyła do dzisiaj, tak? Mam ją gdzieś jeszcze skitraną i to jest taka fajna pamiątka, tak? Fajna pamiątka, co żeśmy wtedy robili. No, jak widzicie, nie tylko grałem na Commodore, ale też robiliśmy takie różne inne dziwaczne akcje. No, także jeżeli chcecie obejrzeć link do mydelniczki, do unboxingu mydelniczki przeżycia macie znaczy właściwie to wszystkie linki do większości tych filmów, o których mówię, macie w opisie. Przemek. Rozumiem, że tu chodzi o Przemka K, gościa, który wyskoczył przez balkon. Przemek był gościem, który chodził z nami do podstawówki, do klasy 1-3. W 4. klasie on się przeniósł do klasy sportowej, ponieważ Przemek był bardzo taki zwinny. Przeniósł się do klasy sportowej, aby grać w kosza. Z Przemkiem to nie jest tak, że to był gość, który był dla mnie całkowicie obcy. No, chodziliśmy do klasy, Przemek był jedną, tak mi się wydaje, był jedną z postaci, która wymyśliła grę w gumy turbo. Tak mi się, albo on to przyniósł, albo on to w jakiś sposób zaimplementował w naszej szkole. Była to gra, o której mówiłem kiedyś przy gumach turbo. Polegało to na tym, że brało się dwie gumy turbo z samochodami, wtedy to był szał. Dzisiaj tego może nie zrozumiecie, ale kiedy ja chodziłem do podstawówki, historyjki z samochodami, z gumy turbo, to było tak jak dzisiaj, nie wiem, Robuxy w Robloxie. Totalna szajba. Każdy tego miał mnóstwo i wydaje mi się właśnie, że tutaj mała ciekawostka, że w tamtym czasie z Przemkiem wspólnie zbieraliśmy gumy historyjki turbo. To znaczy połączyliśmy siły, żeby szybciej zebrać numery od 51 do 120, bo wtedy taki przedział był dostępny w sklepach gum turbo, gdzie te historyjki były od 51 do 120. 120 to była Toyota Corolla, 51 to było Ferrari Testarossa, możecie mnie sprawdzić. A 74 to był chyba Rolls-Royce, a 111 Lotus Esprit Turbo, pamiętam to do dzisiaj. W każdym razie zbieraliśmy z Przemkiem te turbo i wydaje mi się, że Przemek przyniósł do naszej szkoły właśnie granie w historyjki. Wyjaśnię, mówiłem to o tym w Pogadajmy o Turbo, ale zgaduję, że wiele osób nie oglądało, albo już to są za stare filmy, żeby do nich wrócić. O co chodziło? Brało się dwie historyjki z gumy turbo. Jedną dawałem ja, drugą dawał przeciwnik. Kładło się je jedną na drugiej, dokładnie tak, obrazkami do góry. Grało się teraz w papier, kamień, nożyce do jednej wygranej. Kto wygrywał? Jeżeli tu historyjki leżały na ziemi, trzeba było uderzyć podbiciem dłoni historyjki w taki sposób, żeby one wykonały obrót i obróciły się obrazkami do dołu, czyli wykonało obrót o 180 stopni. Jeśli Ci się to udało, zabierałeś obydwie historyjki. Jeżeli Ci się nie udało, no to wtedy ta druga osoba próbowała, tak? I za każdym razem, przy każdej rundzie, to znaczy, to nie było tak raz jedna, zaczyna osoba, raz druga, tylko przy każdej rundzie, przy każdym tym grało się w papier, kamień, nożyce, kto pierwszy uderza. To był, słuchajcie, na tą grę to był szał, słuchajcie, szał. Jeżeli oglądaliście filmy na przykład o czarnych gangsterach, którzy mają pieniądze gumkami i tam wyciągają tę kasę, nie? To u nas tak było z gumami turbo, z historyjkami turbo, wiecie. Jak ktoś był szefem w tą grę, a grali w to wszyscy, to było w ogóle, to był tak potężny problem, znaczy może inaczej, na początku to nie był problem, ale to urosło do tak potężnego problemu, że było zebranie z rodzicami całej szkoły, sobie wyobraźcie, że dzieciaki na przerwach uprawiają hazard, bo grali w to wszyscy. Nieważne, czy byłeś z 2. klasy, czy byłeś z 8, grali w to wszyscy i to jakby zaczęło być postrzegane jako problem, że jest to hazard. My nie graliśmy na pieniądze, graliśmy na historyjki turbo, tak? Ale miało to jakby, tak mi się wydaje, że ktoś tam zauważył, że miało to znamiona gry hazardowej, tak? I pamiętam, że po tym zebraniu już niestety nie mogliśmy przynosić historyjek turbo, ale jak ktoś był bossem, miał tych historyjek tyle, no to wiecie, gramy i to nie było, mogłeś podejść sobie do jakiegoś typa, który widziałeś, że ma jakieś historyjki i tam je przelicza, jak ten czarny, to pieniądze i mówiłeś, gramy,
Ja mówi, dobra, gramy, nie? Nie mogłeś go nie znać, mógł być z klasy w ogóle 3 razy niższej, nieważne. No i się zaczynała oczywiście rozgrywka. Chodziło o to, żeby wykosić wszystkie historyjki przeciwnika, no i mieć ich jak najwięcej. Mówię historyjki, bo tak się mówi, to oczywiście chodzi o te obrazki, ale ja mówię, bo już się przyzwyczaiłem do tego. Więc były tutaj dramaty. Ja na przykład pamiętam kiedyś takiego Rafała zaprosiłem, bo widziałem, że miał sporo. Ja byłem całkiem niezły w tą grę i mówię, chodź, przyjdź do mnie, pogramy na turbo. Oczywiście chodziło o to, żeby go wykosić z tych wszystkich historyjek. No i niestety przegrałem wszystko, słuchajcie, ogołocił mnie do zera. Natomiast gra była niesamowicie popularna i przyniósł ją właśnie, wydaje mi się, że przyniósł ją do szkoły Przemek. W chyba szóstej klasie albo w 5, nie pamiętam już dokładnie, w którym to było. Pamiętam, że przychodzę do szkoły, już tam ktoś był, ja się rozbieram, nie, i ktoś, nawet nie wiem kto, mówi, ty słyszałeś? Ja mówię, co się dzieje? Przemek nie żyje, nie? Ja mówię, jaki Przemek? On mówi, no, Przemek K, nie? I tak wiecie, okej, nie? Tak przyjąłem tą informację, o kurde, nie? Mówię, niedobrze, nie? Mówię, nawet wiecie, nawet wydaje mi się, że ja wtedy tego nie zarejestrowałem, nie? I wiecie, wchodzę do szkoły, nie? Wchodzę pod salę, nie? I tak widzę, że wszyscy stoją i gadają, nie? I jakby ktoś mówi, ty słyszałeś, że Przemek nie żyje, nie? Ja mówię, wtedy jakby to do mnie trafiło, mówię, kurna, nie? Mówię, Przemek nie żyje, nie? Dla mnie to był niesamowity szok. Po części dlatego, że w moim młodzieńczym życiu, kiedy byłem w podstawówce, śmierć oczywiście była, ale nigdy nie dotykała nikogo, kogo znałem. Ja do liceum miałem prababcię. Kiedy byłem w podstawówce, miałem obydwu dziadków i obydwie babcie. I one, dzisiaj mam tylko jedną już babcię, ale do czasu liceum ja miałem obydwie babcie, obydwu dziadków i jeszcze miałem prababcię. U mnie to jakby się nie spotykało tej śmierci wśród bliskiej rodziny. Jasne, byłem na jakichś tam pogrzebach jakichś ciotek, których nigdy nie widziałem, ale to wtedy dla mnie było to był dla mnie jakaś taka abstrakcja, tak, że ktoś i nagle dowiadujesz się, że koleś, z którym się widzisz codziennie, z którym zbierasz historyjki turbo, tak, z którym codziennie, nie wiem, grałeś w syfa na przerwie, nie żyje, nie? I to pamiętam, że to był niesamowity dla mnie szok, nie? Niesamowity dla mnie szok. I pamiętam, że wtedy nawet była jakaś pogadanka w szkole, babka mówiła, ogólnie oficjalną wersją było to, że Przemek lunatykował w nocy i w nocy po prostu otworzył balkon i wyskoczył. Czy było tak, czy nie było tak, nie wiem. Nigdy tego jakoś specjalnie nie zgłębiałem. Nigdy nie widziałem też, żeby Przemek miał jakieś problemy. To znaczy, żeby należał do jakiejś rodziny patologicznej. On miał jeszcze młodszego brata, co ciekawe. Nie należał do patusów. Oczywiście to też jest kwestia tego, że widzisz to, co jest powierzchowne, tak? Bo w domu mogły się dziać różne rzeczy, jasne. Ale nigdy jakby nie było widać tego, nie był też biedny, nie należał do jakiejś takich, wiecie, takiej rodziny totalnie biednej, chociaż w tamtym czasie to wszyscy byli biedni. Także nie wiem, nie potrafię sobie przełożyć tego, co tam się stało, tak? Co tam się stało. Pamiętam jeszcze pogrzeb. Pogrzeb to w zasadzie Przemka, pamiętam tylko, że stoimy to mam już tylko takie flashbacki, że stoimy przed wejściem, cała szkoła w zasadzie się zjechała, bo no to wiecie, to jest trochę tak, że to jest szkoła osiedlowa. Znają się niemal wszyscy. Nawet jeżeli nie wiesz, jak on ma na imię, to widzisz go na podwórku. Ja chodziłem do szkoły 11, która była jakby, żeby wam to bardziej zobrazować, Redkinia to taki łódzki Ursynów. Albo jak wam to bardziej osiedle z Alternatyw 4, to jest właśnie Ursynów chyba. Więc szkoła była osadzona w taki sposób, że dookoła były bloki. I wszyscy z tych bloków chodzili do tej jednej szkoły, więc wszyscy się znali. Jeżeli szedłeś na boisko, to nie było sytuacji, że będzie grał ktoś, kogo nie znasz. Na pewno będzie grał ktoś, kogo znasz, nie? Bo znałeś prawie wszystkich. Także byliśmy jakby szkołą, w której ludzie nawzajem się znali. Tak jak mówię, mogliśmy się nie wiedzieć, jak mamy na imię, coś, ale
z widzenia ludzie się znali, tak? I to było jakby taki... Dzisiaj to jest trochę inaczej, to widzę nawet w Oliwiera szkole, że znają się w klasie, ale już tak poza klasą to już tak nie za bardzo, bo ci ludzie przyjeżdżają z różnych rejonów, czasami samochodami, także to już jakby nie spotykasz tych ludzi na boisku, tak, jak wychodzi, więc to jest trochę inaczej. A wtedy jakby wszyscy byli z jednego regionu, że tak powiem. Była taka silna rejonizacja tych podstawówek. W każdym razie, no, pamiętam, że ten pogrzeb, stoimy przed bramą na cmentarzu, mnóstwo ludzi, cała masa ludzi i samego pogrzebu nie pamiętam, słuchajcie, zupełnie tego nie pamiętam, jakby nie wiem, czy ja to wyrzuciłem z pamięci, czy mi się już w pamięci zatarło, natomiast masa ludzi, która przyszła na pogrzeb Przemka. No i tyle. No, nie ma tu jakby dalszego ciągu tej historii, tak? No, zginął i tyle. No. Niestety. Dobra, ciężki temat, a mi się skończyła właśnie bateria w aparacie, więc musicie chwilę poczekać, wymienię baterię i jedziemy dalej. No już jestem. Gry religijne Zagrajmy w Krapa. Z grami do Zagrajmy w Krapa jest taki problem, że ja zawsze mam problem, żeby coś znaleźć ciekawego. Kłopot jest taki, że o słabych grach nikt nie mówi i słabych gier prawie nikt nie pamięta, więc bardzo często posiłkuję się jakimiś forami, gdzie ludzie piszą, na przykład jest temat, w jaką najgorszą grę graliście, no i tam ludzie wypisują. Czasami są to, wiecie, jakieś tam trolle, ale ogólnie szukam tytułów, o których nigdy nie słyszałem. Nie wiem dokładnie, jak trafiłem na pierwszą grę religijną, znaczy na New Testament, to była pierwsza, bo to był drugi Zagrajmy w Krapa i to jest właśnie tytuł, który znalazłem gdzieś tam na forum, że ktoś mówił, że właśnie że to takie gówno i tak dalej. Ja pamiętam, że postanowiłem to sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o być uczniem Jezusa i ja jestem, być uczniem Jezusa i ten drugi, nie pamiętam jak to się nazywało. W każdym razie te dwie polskie gry religijne, ja trafiłem na nie gdzieś tam, również na jakimś forum, kiedy sobie wpisałem gry katolickie, gry komputerowe katolickie, czy chrześcijańskie, czy cokolwiek. I właśnie między innymi trafiłem na te gry. Ja te gry pamiętam, że to jeszcze wtedy to mówię, dobra, to sobie torrenta pobiorę i będzie dobrze. Ale oczywiście nikt takich gier na torrenty nie wrzuca, no bo tych przy zdrowych zmysłach nie kupuje. No i ja pamiętam, że wtedy kupiłem obydwie. One wcale nie były tanie, bo Uczeń Jezusa chyba kosztował 69 zł bez wysyłki, także to były dosyć drogie te gry. Potem kupiłem tą drugi tytuł, Przygoda ze Świętym Piotrem to było. Koniec końców dałem je do pudła pełnego barachła, rozdałem obydwie gry, natomiast gry religijne to też jest ciekawa rzecz, bo wiele osób bardzo negatywnie do tego się odnosi. Pamiętam w którymś momencie, chyba w święta jakieś, nie wiem czy to było w Wielkiej Nocy, czy coś, wrzuciłem właśnie Krapa z grą właśnie religijną i był straszny ból dupy. Ogólnie zazwyczaj największy ból dupy jest właśnie przy Zagrajmy w Krapach odnośnie gier religijnych. I zawsze jest straszne ciśnięcie po mnie, że tam, że dlaczego tamtego. No w każdym razie możecie sobie zobaczyć w komentarzach, bo ja tych komentarzy zazwyczaj nie usuwam, jeżeli one mnie nie obrażają. W każdym razie zawsze jest duże ciśnięcie i pamiętam, kiedy wymyśliłem Jezusa i to było w pierwszym odcinku właśnie chyba albo nie Świętym Piotrem, z tym Być uczniem Jezusa. Wymyśliłem Jezusa i strasznie to o Jezu, jaki był ból dupy, ja pierdzielę, nie, straszliwy. Dlatego w kolejnym odcinku trochę po części, żeby może nie tyle po części też, żeby rozładować to napięcie, była brudna stara decha. Ale ludzi też to denerwowało, nie? W każdym razie zawsze bardzo, największe emocje wzbudzają te gry i te filmy. Jakby ludzie nie dostrzegają tego, że
po części te gry tak naprawdę obrażają chrześcijan, jeżeli są zrobione nieudolnie albo opierają się na idiotycznych wręcz zasadach. Zresztą na przykład taki Być uczniem Jezusa to jest, wydaje mi się, gra, która katolików czy tam chrześcijan obraża wręcz swoją miernotą, głupotą i to, że wiecie, nawet takie są ciekawe tutaj, dzisiaj trochę może to powinno być trochę bardziej zrozumiałe, ale kiedy ja to nagrywałem, to jeszcze tego nie było, że na przykład kobiety mówiły głosem facetów, nie? No, Kościół nie jest za bardzo tutaj za tymi ideologiami LGBT, trans i tak dalej, a widzicie, na przykład w takiej grze coś takiego zamieszczono. No, to było takie dosyć dziwne, tak? Wtedy jeszcze może tego nie zauważyłem, ale dzisiaj, tak jak mówię, no jak ktoś jest katolikiem, czy jak to się mówi brzydko, katolem, no to takie rzeczy powinny go razić, tak? Faktycznie. A to jest w grze, która była tam na pudełku napisane, że to jest świetna pamiątka pierwszej Komunii Świętej. Oliwier ma w przyszłym roku komunię, może mu kupię. Także zawsze wzbudzają te gry emocje, zawsze jest dużo tam negatywnych komentarzy, dużo łapek w dół, chociaż i tak one zawsze tych łapek w górę jest więcej niż tych łapek w dół, ale zawsze jest spore darcie japy i ciśnięcie i ból dupy o te gry. No, tak naprawdę trochę nie powinny być ten ból dupy skierowany do mnie, tylko do twórców gier, którzy robią takie słabe tytuły, tak? Bo można zrobić, myślę, fajne gry katolickie, chrześcijańskie. Aktualnie mam to demo ściągnięte, jestem Jezusem, I am Jesus Christ chyba, tak? I am Jesus Christ, prolog, które też chciałbym zamieścić do Zagrajmy w Krapa. Mam już to zgrane i tam też jest kilka rzeczy, które w mojej opinii w pewien sposób obrażają chrześcijan i obrażają Jezusa, więc myślę, że też to się nadaje i możliwe, że kolejny Zagrajmy w Krapa będzie właśnie prolog I am Jesus Christ. Zobaczymy. Prawdziwa idea Zagrajmy w Krapa. Jaka była idea? Nie wiem. Tak jak mówię, chciałem przenieść na polski YouTube, znaczy interesowało mnie przeniesienie na polski YouTube Angry Video Game Nerda i chyba to była jedyna idea, którą tak naprawdę sprzedał mi, bądź też podpatrzyłem u Bananowego Janka. Nie wiem, nie rozumiem za bardzo tutaj tego pytania, prawdziwa idea Zagrajmy w Krapa, bo nie wiem znaczy no nie ma tu jakby ukrytego celu tego, tak? Że to się pojawiło. Było to raczej rzecz, która wyniknęła trochę sama z siebie. Studium policjalne. Tak naprawdę jest to tutaj w Icebergu jest to niepełne, bo oprócz studium policjalnego pracowałem jeszcze w studium dla dorosłych, gdzie uczyłem informatyki. I to, co się działo w studium policjalnym, to w ogóle nie miało przełożenia to, co się działo w tym studium dla dorosłych. Tam przychodził na przykład 70-letni dziadek, no i ja mówię, no i teraz musicie myszką nakierować na ikonkę na przykład start. No i miałem pytania, a co to jest myszka? Które to jest myszka? To jest myszka? I takie właśnie. I takie kiedyś czytałem takie śmieszne historie od informatyków, że tam wiecie, ludzie tam robili jakieś różne dziwne rzeczy, którzy się nie znali, to dla mnie to nie było śmieszne, bo ja to na co dzień miałem. Pamiętam, jak prowadziłem zajęcia z Excela, ludzie już w sile wieku, w różnym jakby wieku, tak, od 70 lat do tam 40, 50 i ja, słuchajcie, tym ludziom tłumaczę, nie to, że tłumaczę jak zrobić, ja im tłumaczę jak obliczyć podatek VAT od jakiejś kwoty, oni tego nie wiedzieli, nie? A teraz wyobraźcie sobie, że ci ludzie nie wiedzieli jak obliczyć podatek VAT, to spróbuj im teraz to przełożyć na Excela. W jaki sposób, żeby oni to zrozumieli, nie? Także to już był totalny hardcore. W każdym razie, studium policjalne to szkoła, w której pracowałem zaraz po tym studium dla dorosłych. Szkoła mieściła się na Piotrkowskiej, w budynku Agory na najwyższym piętrze, także była to miejscówka, spoko, naprawdę spoko miejscówka. Studium policjalne, to jeszcze powiem, czym jest studium policjalne. Studium policjalne było dosyć ważne
kilkanaście lat temu, bo jeżeli kończyłeś liceum i nie zdałeś matury, no to upominało się o ciebie wojsko pod warunkiem, że się uczyłeś. Nie mogłeś iść na studia, bo nie miałeś matury, więc studium policjalne było takim wyborem pomiędzy. Nie były to studia, była to szkoła, która chroniła cię przed wojskiem i po nim mogłeś mieć, żeby teraz nie skłamać, nie pamiętam co, inżyniera? Coś takiego? Nie pamiętam co. Jakiś miałeś dyplom. Chyba inżynier, nie wiem, nie pamiętam. Nieważne. Ale broniło to przed wojskiem i to był jeden z najważniejszych elementów działania studiów policjalnych, bo chronimy przed wojskiem. Kiedy służba wojskowa przestała być obowiązkowa, no to te studia policjalne przestały mieć rację bytu. Po części bardzo dużo ludzi szło też do tego studium, na przykład dziewczyn, tak? No wiadomo, dziewczyny do wojska nie szły, ale żeby nie tracić roku. Po roku w studium szły na przykład zdawać jeszcze raz maturę, jak zdały, to już do tego studium nie wracały, tak? Szły sobie na studia. Natomiast no, chodziło o to, żeby też nie tracić roku. Studium policjalne, do którym uczyłem, prowadziło 2 gejów. Nie byli chyba parą, nie wiem. W każdym razie ja pamiętam, to dla mnie było dziwne wtedy, bo ja jeszcze wtedy nie miałem takich kolegów homoseksualnych, że tak powiem. I ja pamiętam, przychodzę i pierwsze co widzę tych 2 typów i wiem, ja na 100% wiem, że oni są gejami. Ich sposób bycia, mowy, nieważne. W każdym razie zatrudnili mnie tam jako informatyka. Koniec końców coraz więcej prowadziłem różnych zajęć, bo na początku prowadziłem informatykę, potem mi doszły UTK, czyli urządzenia techniki komputerowej. To było bardzo ciekawe, bardzo lubiłem te zajęcia. To były w zasadzie omówienie wszystkich podzespołów od podstaw, tak? Jak działają procesory, jak działają schemat blokowy procesorów i tak dalej. Potem wchodziło jeszcze oprogramowanie mi biurowe, jeszcze jakieś rzeczy, grafikę miałem nawet. Także coraz więcej tych przedmiotów mi dorzucali. Ja lubiłem ogólnie zajęcia w studium policjalnym, bo było to troszkę w formie takiej, jak tu oglądacie ten film. Ja po prostu opowiadałem. Części musiałem im oczywiście tam trochę dyktować, ale głównie chodziłem sobie po sali i opowiadałem na przykład o procesorach i tak dalej. To było właśnie w formie takiego pogadajmy, tak? I wydaje mi się, że ludzie, którzy chodzili na moje zajęcia, bardzo te zajęcia lubili. W studium miałem ksywkę szeryf. Już wyjaśniam dlaczego. No wiadomo, trzeba było się odpowiednio ubierać, więc ja miałem marynarę ze ślubu, którą chyba jeszcze już nie mam, już ją wyrzuciłem. Czarne spodnie, czarna koszulka i wiecie, w pasek, nie, koszula w spodnie i zawsze ręce w kieszeniach chodziłem i omawiałem właśnie różne rzeczy z zakresu informatyki. Miałem ksywę szeryf. Natomiast wydaje mi się, że ludzie bardzo lubili te zajęcia i wiem, że chętnie na nie przychodzili, bo ja właśnie prowadziłem je w taki przystępny, wydaje mi się, sposób. Mi zależało o tym, żeby ci ludzie naprawdę się czegoś dowiedzieli, tak? Żeby prowadzić je w taki przystępny sposób, w formie jakby ktoś z tobą rozmawiał. To, no, dokładnie tak, idea dokładnie taka sama jak odcinków Pogadajmy. Natomiast to, co się działo w tej szkole, słuchajcie, historie z tej szkoły, to jest, może to nie są tak spektakularne jak w Darkstone and Cardinal, ale rzeczy, które się tam wyczyniały, słuchajcie, to było po prostu masakra. Pamiętam, kiedyś przychodzę do szkoły, no i wchodzę sobie do sali, wchodzą, słuchajcie, dzieciaki, nie? Siadają sobie dzieciaki, one byli trochę młodsi ode mnie, tam 5 lat może. Siadają sobie w ławkach i słuchajcie, wchodzi 2 typów, policjantów, wchodzi sobie normalnie do sali, jakiegoś typa z pierwszej ławki, w kajdanki go wyprowadzają, nie? Wszyscy nie wiedzą, co się dzieje w ogóle, nie? What the fuck, nie? Takie rzeczy się zdarzały. No, studium policjalne to też była taka szkoła, której głównie dyrektorom chodziło o to, żeby zarabiać pieniądze. Nie chodziło im o to, żeby czegoś uczyć, ale żeby zarabiać pieniądze. Więc ideą studiów policjalnych było to, że póki płacisz, zdajesz i jedziesz dalej. Tam jak ktoś płacił, to nie mógł nie zdać. Musiał być przepuszczony. Ale pamiętam taką absurdalną wręcz sytuację, kiedy siedzieliśmy sobie w pokoju i przyszły 2 chyba albo Chinki, albo z jakichś krajów azjatyckich.
może nie wiem, jakiś azjatycki kraj, nie wiem. 0 słowa po polsku. 0 słowa po polsku, zapisujemy je na prawo. Bo można. Nieważne, że nic nie będą rozumieć, bo zajęcia były po polsku, więc 0 w ogóle jakiejkolwiek kumacji, ale koniec końców, jeżeli płaciły, dyplom na koniec by dostały. Niezależnie od tego, co by zrobiły i czy by cokolwiek zrobiły. Także tak działały te studia policjalne i to było jakby pewnego rodzaju znaczy to nie była nawet tajemnica, no to było oczywiste, tak, że studia policjalne, prywatne, póki płacisz, jedziesz dalej. Chyba najbardziej spektakularną sytuacją z studium policjalnego było to, że przychodzę kiedyś do pracy, no tam się wjeżdżało windą, wjeżdżam windą na ostatnie piętro i słuchajcie, wychodzę z windy i stoi policjant z psem, nie? I mówi tak, pan tu pracuje, nie? Ja tak na tego psa, na niego i tak, tam był taki korytarz, że się szło i na końcu korytarza był pokój nauczycielski. Ja już widzę, że tam kilku chodzi, nie? Pan tu pracuje? Ja mówię, nie, uczę się. A, no to proszę wejść, nie? Dobra, wchodzę. Ja do tego tam złapałem ludzi, mówię, co się dzieje, nie? On mówi, kurna, ktoś wziął doniósł, że tutaj nielegalnie grają w gierki i mamy sprawdzali legalność oprogramowania, nie? Problemem w studium policjalnym było to, że wszyscy ściągali i grali nielegalnie w Quake'a, ściągali sobie jakieś nielegalne oprogramowania. My żeśmy próbowali temu przeciwdziałać i ściągaliśmy mieliśmy takie specjalne programy, które po wyłączeniu komputera resetowały wszystkie ustawienia do momentu przed włączeniem. Ale słuchajcie, ludzie, którzy chodzili do studium policjalnego, to byli cwaniaki. To nie byli, wiecie, niemoty, które nie ogarniały. Może nie zdali matury, ale to byli dobre cwaniaki, więc szybko ogarnęli, jak to omijać, żeby nie instalować za każdym razem sobie Quake'a czy czegoś i oczywiście sobie te gry instalowali, tak? Kiedy prowadziłem grafikę, faktycznie nie było oprogramowania oryginalnego, wszystko było pirackie, tak? Nikt z tym nie widział wtedy problemu. Do momentu, aż nie zapukała policja. I wydaje mi się, że w którymś momencie ktoś, może jeden z uczniów, niezadowolony z czegoś doniósł, że tutaj są nielegalne oprogramowania. I przyszli specjalni panowie. Pamiętam, że mieli taki, bo ja patrzyłem, jak oni to robią, bo to mnie ciekawiło. Jeszcze komputery były na dyskietki. I oni mieli program na dyskietce, wrzucali ten program i ten program sczytywał listę oprogramowania zainstalowanego na komputerze wraz z numerami, czy tam z kodami seryjnymi, nie? Do tego. No i oni potem sobie sprawdzali. Koniec końców okazało się, że na każdym komputerze było nielegalne oprogramowanie. Wydaje mi się, że też wszystkie Windowsy były nielegalnie zainstalowane, ale tego nie wiem, co się stało. Wszystkie komputery zostały zarekwirowane. Tych komputerów było dużo, żeby was nie skłamać, około 50, może nawet więcej. Wszystkie komputery zarekwirowali. Ja pamiętam, że rozmawiałem z tym typem, mówię, ale po co bierzecie te komputery? Weźcie same dyski, tak? No po co wam komputery, nie? Nie, musimy całe komputery wziąć, nie? Oczywiście chodziło o to, żeby jak udupić tą szkołę, wiadomo. Więc zabrali wszystkie komputery na sprawdzenie. No, nie da się ukryć, że tam tego nielegalnego oprogramowania było dużo. Kara, którą musieli zapłacić, była niesamowicie dotkliwa, ale dyrektorzy wzięli to na siebie i mówili, panie Krzyśku, ja wiem, zdaję sobie sprawę, co się dzieje, bierzemy wszystko na siebie, niech pan nic nie odzywa, niech pan mówi, że nic pan nie wiedział, my bierzemy to na siebie. I faktycznie wzięli to na siebie, całą tą winę. I no, kara pewnie była dotkliwa i wysoka, bo nie sądzę, żeby było inaczej, tak? Koniec końców, kiedy zabrali te komputery, szkoła musiała działać dalej. Nie można było przestać, tak? Wiadomo. A tych komputerów nie było chyba z miesiąc. Więc ja na przykład prowadziłem grafikę bez komputerów, na przykład na kartkach. I wiecie, no jeżeli ktoś tam angielski, to możesz sobie bez komputerów poradzić, ale na przykład masz oprogramowanie biurowe, na kartkach pisaliśmy regułki Excela. No, urządzenia techniki komputerowej można było bez komputerów, ale grafika, no to był dramat. Jakoś przez te 3 tygodnie, miesiąc, jakoś żeśmy przetrwali i te komputery w końcu wróciły. Natomiast wszystkie miały wyczyszczone dyski, potem to legalne oprogramowanie się pojawiło, ale oczywiście to była kwestia
tygodnia, kiedy dzieciaki znowu zaczęły instalować sobie gry i tak dalej. W każdym razie ja już potem, po tym całym numerze, kiedy to się jakby skończyło, pracowałem jeszcze chyba z miesiąc i przeszedłem do innej firmy, bo już mówię, nie, no to nie będzie dobrze. No i po części też studium już chyliło się ku upadkowi z tego względu, że służba wojskowa przestała być obowiązkowa, więc i chętnych nagle było o 90% mniej. Więc już szkoła przestawała zarabiać na siebie. Koniec końców dzisiaj chyba już tutaj studium policjalne VIP nie istnieje i co innego już tam jest. Mała ciekawostka, jeszcze Wam powiem, jak pracowałem w Darkstone Cardinal, to ich siedziba była z 30 metrów od policjalnego studium VIP, także zaraz obok pracowałem. Dobra, tak to mniej więcej wyglądało. Kiedyś może jeszcze sobie muszę poprzypominać te historie z tych studiów, bo tam też się działy dantejskie sceny czasami. 8 oddechów komara. Dobra, to jest film, który wymyśliłem chyba na jakimś streamie, kiedy rozmowa się potoczyła o polskich filmach i że polskie filmy są zawsze takie same, że opowiadają o jakimś górniku chorym na raka, który je kapuśniak, oczywiście bezrobotny, alkoholik, ma żonę albo nie ma, jak ma żonę to ją bije, jak nie ma to żona umarła też na raka, mieszka w jakiejś kamienicy z jakimiś klamotami z lat 80. i boryka się z codziennym życiem. I takie są właśnie polskie filmy, nie? Takie kurwa ciężkie, przepraszam za wyrażenie, takie dołujące po prostu totalnie, nie? I to właśnie chyba 8 oddechów komara miałem właśnie moim takim pomysłem na film, który by zdobywał wszystkie nagrody właśnie na festiwalach, nie? Ja już miałem, że tam chyba, z tego co pamiętam, że jakoś tam rozmawialiśmy, jak ten film ma wyglądać, nie? Że pierwsza scena to jest właśnie górnik, siedzi na taborecie z lat 80. w białym podkoszulku, kamera jest od tyłu, tak? Siedzi naprzeciw okna jakiegoś takiego stary stół, brudny i żre kapuśniak. Słychać jak siorbie i kamera się powoli zbliża i mamy wielki napis polski, białymi takimi czcionkami jak w stylu lat 80. Jeszcze tak lekko się trzęsący, nie wiem czy wiecie o co chodzi, 8 oddechów komara, nie? No i to była historia górnika, bezrobotnego, alkoholika, co je kapuśniak, jest chory na raka i nie wiem... I ten film by nie było niczym, byłby o jego perypetiach, jak sobie radzi z życiem, taki film moralnego niepokoju, także coś takiego. Film, który by zdobywał wszystkie nagrody. Patryk Wega już zapisuje i zaraz do mnie zapisze, że $1 000 000 mi za scenariusz daje. Także to było coś takiego. Natomiast ten film miałem kiedyś taki w planach, kiedy to wymyśliłem. Później mówię, zrobię taki film, jak kręcić polskie filmy i właśnie tak dla jaj zrobię, nie? Właśnie taki, jakby mogło to wyglądać. Koniec końców jakoś mi się to rozmyło, czy tam mi się nie chciało, ciężko mi powiedzieć i nie wróciłem do tego nigdy już. Trup w wannie, ojej, to historia, którą opowiadałem na jakimś chyba streamie, historia z mojej pracy w administracji Księży Młyn. Pracowałem jako informatyk w administracji na Księży Młynie. Dzisiaj to są lofty. Kiedyś mordownia, lumpy, tam wiecie, jak szedłeś nocą, to mogłeś skończyć z kosą w żebrach. Księży Młyn to były takie poniemieckie budynki robotnicze dla robotników, które w którymś momencie zaczęto odrestaurowywać i zamieniać w lofty. Dzisiaj jest to tam zupełnie inaczej wygląda. Dzisiaj to jest tam, wiecie, high life ale kiedyś to była totalna masakra, nie? Tam lumpów, takie wiecie, naprawdę takie lumpy i margines mieszkał w tych, nie wiem, to się familoki chyba nazywa, nie wiem jak to się nazywa. Masakra. No i pracowałem właśnie w administracji, który zajmował się... Tamta administracja, która miała chyba pod sobą najgorsze ulice w ogóle w całej Łodzi, nie? Ale był bardzo spoko
kierownik administracji. Ludzie go strasznie nie lubili, bo on był taki bardzo postępowy, a wiecie, w tych administracjach, których pani Zofia, lat 80, pracuje na tym jednym stołku od lat 60 i ona zmian nie chce i musi być tak, jak było. A on był taki jakby postępowy i chciał wprowadzać nowe rzeczy. Jednym z moich zadań w tamtym czasie jako informatyka było chodzenie po tych ulicach z aparatem cyfrowym. Dzisiaj to może się, tam kiedyś aparat cyfrowy to była, wiecie, to było coś, to jeszcze telefony nie miały aparatów, także aparat cyfrowy to była taka pożądana i droga rzecz. Chodzenie z aparatem cyfrowym i robienie dokumentacji budynków, które należą do administracji. To znaczy musiałem wszystkie budynki ofotografować i potem robiłem taką bazę danych w HTML-u, żeby prezes mógł sobie zobaczyć, które budynki jak wyglądają, na jakiej ulicy i tak dalej, tak? Ogólnie, aby wam powiedzieć, jacy ludzie tam mieszkali, jak to wyglądało, ponieważ ja jako informatyk siedziałem z 2 administratorami w Księżym Młynie, w jednym pomieszczeniu, więc wszystkie problemy, z którymi przychodzili mieszkańcy, przychodzili do tego pokoju i ja je słyszałem, bo ja siedziałem vis-a-vis biurka administratorów, a problemy, jakie te ludzie mieli, to były problemy po prostu średniowiecza, nie? Na przykład przyszła kiedyś babka i mówi, że trzeba coś zrobić, bo przy śmietnikach są pchły, nie? I mówi, i wiecie, tak mówisz, no okej, no są pchły, spoko, nie? Tylko babka mówi, słuchajcie, ona tak to nakreśliła, nie wiem, czy tak było, ona mówi, że wychodząc ze śmieciami, wracając, musiała szczotą z nóg te pchły zdzierać, bo ich było tak dużo. Mówi, że nogi miała czarne od tych pcheł, że tam w ogóle jakaś totalna masakra, nie? Także możecie sobie wyobrazić, jak tam się to odbywało. No ale wracamy do głównego tematu całej historii. Przychodzi koleś i mówi, że strasznie coś śmierdzi. Na klatce smród jest podobno nie do wytrzymania, i ten smród, słuchajcie, utrzymuje się około 2 tygodni, no i trzeba coś zrobić. To było latem. I administrator mówi, dobra, to idziemy zobaczyć i mówi, Krzysiek, idziesz za mną, bo ja tam akurat nie miałem co robić, siedziałem, mówię, ładna pogoda, mówię, przejdę się z wami, nie? No i żeśmy poszli. Wchodzimy na tą klatkę, no smród, Chryste Panie, nie? Nigdy czegoś takiego nie czułem. No potworny, nie? Myślałem, że się tam pożygam, nie? Smród rozkładającego się ciała podobno jest tak specyficzny, że nawet kiedy tego nie czujesz, od razu jakby czujesz strach, czy tam organizm ci daje jakiś taki impuls, że jest coś nie tak, albo żeby uciekać, albo no nie wiem, gdzieś tam o tym się tak czytałem, nie? Ale smród był potworny, nie? Potworny. Dzwonimy do sąsiada. Nie otwiera nam, z którego żeśmy myśleli, że ten smród się wydobywa, nie? No to więc tamten administrator nas pytki i od razu dzwoni też po dzielnicowego i po policję, żeby przyjechali, ale też się tam pyta, kiedy żeście go widzieli i tak dalej, nie? Okazuje się, że tam tego typa już od dawna nie widzieli, nie wiadomo, co tam się z nim stało. Przyjeżdża policja, przyjeżdża dzielnicowy, policja od razu wie, o co chodzi, nie? Policja tam, wiadomo, tam była jeszcze jakaś, nie pamiętam już dokładnie, bo też ja tam nie siedziałem w tym domu, to tak śmierdziało, stałem na zewnątrz, ale jakaś tam ta cała procedura była, policja mówi, że otwiera drzwi, nie? No ja z tym administratorem wchodzimy na górę, żeby otworzyć drzwi, no to musi być policjant, dzielnicowy, tam papież, nieważne. Otwierają te drzwi, Chryste Panie, aż mi się odbija do dzisiaj, nie? Ten smród okrutny, okrutny. Wchodzę z tym administratorem do tego mieszkania. Mieszkanie, no nie było to patusy, nie było jakoś specjalnie zaniedbane. I wiecie, mieszkanie na Księżym Młynie wyglądało tak, że on miał łazienkę zaraz po lewej stronie, jak się wchodziło, drzwi były zamknięte. Wszyscy poszli do przodu, tam był taki przedpokój, duży pokój, kuchnia gdzieś tam po lewej, chyba drugi pokój był tam po prawej, taki wagon, nie? I oni tam wchodzą, a ja mówię, ja do łazienki, nie? Złapałem za klamkę i otwieram te drzwi do łazienki, wchodzę, nie? Światło, czy tam nawet nie wiem, światło się paliło chyba, nie? Ja wchodzę do tej łazienki
I naprzeciwko vis-a-vis drzwi, tak jak się wchodziło, stała wanna, nie? No i tam leżał ten mieszkaniec od 2 tygodni w tej wodzie. Powiem wam tak, nie wiem, czy filmy potrafią to dobrze oddać, kiedy pokazują trupa. Ten kościół był jakiś taki, ciężko mi było powiedzieć, ja pamiętam, że to był taki szok, nie? W ogóle on takie nabrzmiały, takie fioletowe jakieś, kurna, żyłki na mordzie, na całym ciele, nie? Ale nie to było najważniejsze. Woda. Woda w wannie wyglądała jak galareta jasno-brązowa, taka jak zimne nóżki się robi, nie? Ona wyglądała jak to była, ta woda wyglądała jak galareta po prostu, nie? Ja mówię, kwa mać, nie? Jak to zobaczyłem, to był moment, nie? Ja to wszystko zarejestrowałem w jakieś 3 sekundy, nie? Od razu się cofam, wołam, nie pamiętam jak on miał na imię, nie? Wołam, mówię, pokazuję, nie? I wychodzę na zewnątrz. Nie pożygałem się wtedy, słuchajcie. To w ogóle było dziwne, że wyszedłem na zewnątrz. No pamiętam, że musiałem chwilę się ogarnąć, żeby się złapać, nie? Żeby tak złapać dystans do tego, co przed chwilą zobaczyłem. Nie wiem, to chyba był pierwszy raz, kiedy widziałem takiego trupa w takim stanie już, nie wiem, rozkładu, czy tak bym to nazwał, nie? Masakra. Ale jest w tej historii ciekawa część dalsza, która miała miejsce dobrych kilka lat później. Dokładnie z jakieś 3 lata temu. Nie mówiłem nigdy o tym, ale wam opowiem. Przyjeżdżam do moich rodziców na Redkinie, wjeżdżam na piętro, a wychodzę z windy, tam wiadomo, w odwiedziny do rodziców i czuję na korytarzu smród. Nie? Na początku jeszcze tego nie za bardzo wychwyciłem, bo przejście z windy do mieszkania moich rodziców to są 2 metry, więc ja to szybko, ale tylko tego coś mi zaskoczyło, nie? Ale wszedłem do mamy, tam wiecie, pogadaliśmy, zjadłem obiad, nie? Tam tam pogadaliśmy, pożegnałem się, wychodzę i moja mama zazwyczaj jak wychodzę, to też wychodzi, otwiera drzwi i jeszcze gadamy chwilę na korytarzu, nie? Ja mówię, strasznie tutaj śmierdzi, nie? Mama mówi, że to chyba sypu, albo sąsiadka coś wyrzuciła śmierdzącego. Ja mówię, wiesz co, mamo? To nie jest smród sypu. To śmierdzi, tak śmierdzi rozkładające się ciało, nie? Moja mama, o tam Krzysiek, nie? Ty to jesteś wesołek, nie? Ja mówię, mamo, naprawdę, to śmierdzi rozkładające się ciało. Ja już przypomniało mi się, bo czułem ten zapach wiele lat wcześniej, jak już wstałem chwilę, to już jakby ten smród do mnie, jakby mózg załapał, o co chodzi, nie? Ja mówię, mamo, to śmierdzi rozkładające się ciało. Ale moja mama jak zwykle, a oj tam Krzysiek, przestań, nie? No i wiecie, wsiadłem do windy, pojechałem do domu. 2 dni później, czy dzień później dzwoni do mnie mama i mówi, miałeś rację. Co się stało? Mieliśmy taką sąsiadkę. Historia tej sąsiadki to jest też, mógłby Patryk Wega film nakręcić. Nieważne. Okazało się, że to było latem w ogóle. To było takie mega upalne lato, gdzie było ponad 30 stopni. Okazało się, że sąsiadka obok, czyli jak wam powiedzieć, jak moi rodzice mieli drzwi tu, to sąsiadka miała drzwi tu, tak? Czyli jakby pod kątem prostym. Ona mieszkała jakby w takiej kawalerce. Już tego nie widziałem, to już tylko wam mówię to, co mi moja mama przekazała. Sąsiadka wchodziła była, no nie wiem, miała 60 lat może. Wchodziła, ale przeżyła to, co ona tam siedziała w więzieniu w ogóle za sprzedaż trawy, także możecie sobie wyobrazić, co tam się działo, nie? Kiedyś może do tego wrócę. Jeszcze lepsza aparatka niż ta moja sąsiadka z Tybury. Wchodziła na coś, na taborecie, zdejmowała coś z szafki, noga jej się poślizgnęła i uderzyła łbem o kant blatu. Podobno, tak jak moja mama mówiła, śmierć poniosła na miejscu. Ale ona miała psa, takiego pudla. No i słuchajcie, ta baba w tej krwi przez 2 tygodnie w tym upale leżała. No a pies, skończyło się żarcie, więc zaczął ją tam troszkę podobno podgryzać. Coś tam jej odgryzł troszkę mięska. W każdym razie, koniec końców całą taką
finałem tej wieści jest to, że ten zapach, który poczułem wtedy, już chyba będę do końca życia w stanie go poznać i zweryfikować, jak śmierdzi rozkładający się trup. No i właśnie w tamtym czasie pokazuję wam, że miałem rację, tak, że to przełożyło się na właśnie moją, jakby to, miałem rację, tak, moja mama myślała, że coś wsypie, ale ja od razu zidentyfikowałem to, że to jest trup, tak, także no. Taka historia, jakby druga część. Jak będzie część trzecia, to wam powiem. Sąsiadka chora psychicznie. Oj, to jest historia, temat rzeka. Pisałem o tym na Facebooku, nawet pojawił się ten artykuł na Onecie swojego czasu. Kiedy mieszkaliśmy na Tybury z Mariolą, vis-a-vis nas mieszkała kobieta, która była emerytowaną nauczycielką matematyki. Ona mieszkała sama. Na początku nie było żadnego problemu, nie? Ona była jakaś taka dziwna, nie mówiła dzień dobry, wiecie, taka jakaś wystrachana, wydygana. Ja tam, wiecie, wiadomo, ludzie jak są starzy, mieszkają w jakiejś kamienicy, to może im odbijać, nie? Spoko. Myślę, że punktem zwrotnym była kartka, którą znalazłem chyba na jej drzwiach, nie pamiętam już, ale wrzucałem zdjęcie tej kartki na Facebooka. I tam była informacja, że wróżbita Maciej chyba czyha na jej życie. I żeby powiadomić policję, coś takiego, nie pamiętam, to komu się chce, może przez te wszystkie moje tam zdjęcia na Facebooku to przewertować i pewnie znajdzie tą kartkę, nie? No, w ogóle masakra, nie? Wesołe. Ale kilka tygodni później ta babka zadzwoniła do mnie i mówi: pani Krzyśku, wróżbita Maciej czyha na moje życie, ja prowadzę dziennik i wszystkie te informacje, jakby coś mi się stało, są tutaj na tej komórce, ja panu je daję, żeby pan ją przechował. No ja tą komórkę wziąłem, pierwsze co, do komputera i dawaj te wszystkie pliki z tego na kompa, nie? No ja to zacząłem odsłuchiwać, nie? Po prostu schizofrenia level hard, nie? I takie są, mam jeszcze gdzieś je na dysku, bo ich nie kasowałem, bo wiadomo, że to jeszcze może kiedyś się przydać. I na przykład siedzi w fotelu i słychać, nie? Ogląda na przykład telewizję, no i bierze komórkę pewnie i nagrywa audiologa. Tam 24 czerwca 2017 roku wróżbita Maciej przez telewizor znowu mnie razi prądem. I tam, wiecie, jest cały czas ta historia, co się dzieje, że czyha na życie prezydenta, Beaty Szydło wtedy, bo wtedy Beata Szydło była premierem chyba też, że chce ich zabić. No cuda, nie? I tak, wiecie, tych audiologów było no sporo, tak żeby was nie skłamać. Myślę, że z 200. Nie wiem, nie, mam je gdzieś na dysku, ale nie chcę ich teraz szukać, żeby nie... O, mam. Już patrzę. No około 200 tych audiologów, nie? Normalnie MP3, zdjęcia, bo ona sobie też zdjęcia robiła na przykład, jak ją wróżbita Maciej przez telewizor dziabnął prądem w rękę, to ona fotę, nie? Ręki. Więc ja te zdjęcia też wszystko zrzuciłem. W każdym razie. Schizofrenia zaczęła postępować, 300 nawet tych vlogów, audiologów jest. Zaczęła postępować dość szybko i nagle nie tylko wróżbita Maciej chciał ją zabić, ale ja chciałem ją zabić, moja żona chciała ją zabić. I wiecie, Oliwier, pamiętam, że Oliwier był wtedy malutki, bo on miał może roczek, nie? No, zaczyna być to trochę niepokojące, że vis-a-vis ciebie mieszka typiara, która myśli, że chce się zabić, nie? I ona na dodatek jeszcze pisze takie kartki, które wywiesza, nie? Że na przykład Krzysztof Micielski chce mnie zabić, nie? I ona umieszcza to na przykład na na korytarzu, nie? No to zaczyna być to trochę niepokojące. Apogeum historii zaczyna się, znaczy ta schizofrenia bardzo szybko zaczęła postępować, nie? W którymś momencie wydawało jej się, że chcą na nią zrobić zamach, nie wiem, czy wróżbita Maciej albo terroryści, to ona mówiła chyba, że terroryści chcą zrobić na nią zamach, więc żeby się ratować, znaczy zaczęła ratować swoje koty, bo ona miała w domu tam, nie wiem, chyba z 10 tych kotów, nie? Więc zaczęła koty na sznurku przez okno spuszczać i je wypuszczać, te koty, nie? W każdym razie,
Przyjechała policja, straż pożarna. Był taki moment, kiedy w tygodniu 3 razy w tygodniu była u nas straż pożarna, bo ona tam odpieprzała takie numery, że po prostu głowa mała. Tam te koty albo zrobiła tak, że spakowała się w toboły wszystko i wyszła z domu. No i nie było jej na przykład 2 tygodnie, a te koty w tym domu zostały. Więc na przykład przyjechała straż pożarna, która tam animalsi i oni zaczęli te koty z tego domu wynosić. Normalnie wybili szybę, straż pożarna wybiła szybę, weszli tam i zaczęli te koty wynosić. I dużo tych kotów nie udało się uratować. Ja pamiętam taką sytuację, że wychodzę na... Bo to, no wiecie, no to wszystko było jakby... Ja to wszystko widziałem, przeżyłem, nie? I wychodzę na korytarz, żeby z tymi ludźmi pogadać i animalsi reanimują kota, który jest już jakby w stanie agonalnym, nie? Próbują mu, wiecie, i ten kot zdechł dlatego, że oni mu dali wody. I on jakby, szok organizmu był taki, że on, wiecie, a ten kot po prostu, no biedny te zwierzaki, nie? No widać, zachudzone, brudne i te koty, no dużo tych kotów niestety nie udało się uratować i one po prostu zdechły. No i to był jakby moment, w którym trzeba było coś zrobić. Musiała być jakaś... Coś trzeba było zrobić. Cała historia ubezwłasnowolnienia sąsiadki jest na Facebooku. Było też to przedrukowane na Onecie. W każdym razie ona nie chciała ich wpuścić, zabarykadowała się w domu. Jest film nawet, bo ja to wszystko nagrywałem dla moich rodziców. Co ciekawe, ten film wyciekł do sieci. Nie znajdziecie go chyba, bo automatycznie, kiedy z YouTube'em mam tak ustawione, to już specjalnie z YouTube'em to ustawiałem, że jeżeli ktoś ten film wrzuci, od razu dostaje copyright strike'a, więc tego filmu nigdzie nie znajdziecie. Kto widział, ten widział. Może na innych portalach gdzieś jest, nie wiem. W każdym razie, nie chciała ich wpuścić, lała ich jakimś płynem, wiecie, no też nie wiadomo czym leje, czy ona nie leje na przykład kwasem solnym, nie? To chyba wodą lała. W każdym razie, drzwi wyważyli, wpadli tam ci policjanci, w kaftan ją, na łóżko i do karetki, nie? Ona darła się, jakby ją ktoś rozrywał, nie? No i ja do tego mieszkania, słuchajcie, wchodzę. Mieszkanie wyglądało jak mieszkanie mordercy z 7. Typiara, słuchajcie, wszystkie ściany dookoła były popisane mazakiem. Tak jak było na audiologach, zamieszczała te informacje, wróżbita Maciej, czyha na moje życie i tak dalej. Całe ściany pokryte napisami. Masakra, nie? Wszędzie walały się plastikowe pety po wodzie. Nie wiem, czy ona to zbierała, nie wiem. Ale jak wchodziłeś, to brodziłeś w butelkach, w petach plastikowych, nie? Po prostu po kolana, nie? Całe mieszkanie było zasyfione petami. Nie wiem dlaczego. Tak było. Butelki. Masakra, nie? Koniec końców zawieźli ją do szpitala psychiatrycznego. Co się z nią dalej dzieje? Nie wiem. Moi rodzice też nie wiedzą, jakby nie śledzą tego. W każdym razie dostała eksmisję i już tam jakby do tego mieszkania wrócić nie może. No, w każdym razie taki jest koniec całej historii, ale przyznam, że no w pewnym momencie było to niebezpieczne, wydaje mi się. Ja może nie tyle się bałem o siebie, ale bałem się o Mariolę i bałem się o dzieciaka, nie? Bo kto wie, czy ona na przykład nie wyskoczy ci z nożem i ci pod żebro nie sprzeda, nie? Jak będziesz szedł korytarzem. Cholera wie, co ona zrobi, nie? Skoro uważa, że ja albo Mariola chcemy ją zabić, nie? Także może podsłuchiwała też pod drzwiami, jest to możliwe. Ciężki temat. Dobra. Near Death Experience. Near Death Experience, myślę, że to nie jest do końca Near Death Experience, ale odnosi się do naszej historii, kiedy byliśmy w Futuryście, jeszcze za czasów studenckich. Woziliśmy się maluchem, który posiadał brat juniora, Bąbel. No i słuchajcie, my tym, któreś chłopaki przyjeżdżają, mówi: Krzychu, wysiadaj i idziemy do Futurki, nie? Ja mówię, że no nie chce mi się dzisiaj w ogóle, bo to już wiecie, chyba była niedziela, w sobotę była Futurka, więc w niedzielę byłem już taki, nie? Na kacu, a oni w niedzielę tam wieczorem mówi: Krzychu, jedziemy do Futury. Ja mówię: stary, ja tu zdycham. Mówi: spoko, jedziemy, jedno piwko i wracamy, nie zostajemy na noc. Ja mówię: no dobra, nie? Zapakowaliśmy się w tego malucha. Z jednego piwka zrobiło się kilka piwek, zaczęliśmy tam doić, wszyscy się narąbali, łącznie z kierowcą. No i mówimy: dobra, wracamy, nie? Wszyscy się zapakowali do tego malucha.
kierowca oczywiście też, pijany. I skręt jak się wyjeżdża z Futurysty, skręt jest Wróblewskiego o 90 stopni, nie? No i bąbel narąbany, dosyć duża prędkość, dużo ludzi w maluchu i na zakręcie maluch na 2 koła i na bok i szorujemy bokiem po ziemi, nie? Leżymy w tym maluchu i taka cisza, nie? Ja już też byłem napruty potężnie, ja mówię, kurna, wszyscy nie żyją, nie? Tylko ja przeżyłem, nie? I pierwsza taka myśl, nie? Bo to taki szok. Ja mówię, kurna, wszyscy nie żyją, nie? I chciałem wyjść z tego samochodu i wiecie, zacząłem kopać w przednią szybę, nie? I z tyłu słyszę, Misiek, co ty dalasz, wysiadaj, nie? Ja te drzwi otwieram, wysiadam, nie? Mówię, patrzę, ten samochód leży bokiem, wszyscy tam, wiecie, tak, narąbani. I słuchajcie, wysiadają wszyscy, ludzie się zaczynają zbiegać, to już było ciemno, nie? Ludzie się zaczynają zbiegać i chcą tego malucha postawić na koła, nie? I wszyscy wysiedli i nagle tam, nie wiem kto, Chobrzyński chyba. Ej, jeszcze kierowca, nie? A bąbel miał w schowku piwo, nie? Wtedy to były warki Strong takie te w złotej puszce, nie? Jeszcze kierowca i bąbel z tym piwem wychodzi, ostatni, nie? My ten samochód na koła i ja patrzę, sprzeciwka jedzie policja, nie? Ja mówię, o kurna, nie? Będzie kryminał jak nic, nie? Ale my, że do tego, wiecie, do tego malucha żeśmy się zapakowali, bo co ciekawe, ten maluch poza tym, że pękło lusterko, no i porysował się po jednej stronie i lekko się drzwi wgięły, to on był ogólnie znośny, ale te drzwi się nie domykały, nie? Więc my do tego, wiecie, do tego malucha, ale te drzwi się nie domykają, a ja siedziałem z przodu, nie? I nie pamiętam kto sznurówkę wziął, obkręcił, przywiązał do fotela, dobra, jedziemy, nie? W każdym razie to było nie wiem, czy nie można tego nazwać near death experience, ale wtedy może faktycznie tak czułem, że wszyscy nie żyją, jestem jedyną osobą, która przeżyła całą tą historię. Natomiast no, to chyba o to chodziło. No i ojej, ile to trwa, ostatni punkt, czy Energik to klocuch i czy klocuch to Energik. Dobra, to jest moment, w którym czas się przyznać, więc jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz wbicia na serwer Discord.